Witam, kolejny jakiś śmieszny projekt. Trafił się taki terenowiec dziecięcy, elektryczny. Problem z nim polega na tym, że mimo że akumulatory są wymienione, moim zdaniem właśnie dlatego, że są wymienione, to no nie chce jeździć. Wstępnie tutaj się już przyjrzałem, co może być, co się wydarzyło, a co się nie wydarza. Problem jest taki, że tutaj ten bezpiecznik, tu on wyrzuca. Jak się założy nowy, to jest jakieś pół minuty jazdy albo i mniej i znów wyrzuca. No i przyczyna. Moim zdaniem pierwsze co trzeba zrobić, to tu, nie wiem czy to widać. Widać. Te wsówki na tym akumulatorze wszystkie, no to nie jest kontakt taki, jakiego by się można spodziewać. Tu spróbuję pokazać bliżej. To się wszystko rusza. Przez kamerę to nie widzę. O. Praktycznie nie trzyma. Wsówki są takie większe, natomiast konektory na akumulatorze już mniejsze. To tak wstępnie może być pierwsza przyczyna, powymieniam te 4 wsówki, że przy spadku napięcia wzrasta prąd i bezpiecznik wyrzuca. A nawet jeżeli to nie jest przyczyna, to i tak w tym stanie nie można tego wypuścić, więc wymienię wsówki. Ciężko będzie coś nakręcić, no postaram się, ale ciasno tu. I jeżeli to pomoże, no to szybki i prosty projekt. Jeżeli nie, to będę grzebał, szukał dalej. No i co? Pierwszą końcówkę udało się zarobić. Jest troszeczkę za mała, ale myślę, że będzie trzymała. Teraz trzeba ją tam będzie podpiąć. Muszę niestety sobie czymś poświecić. Wyłączę kamerę, za chwilkę się pojawię znowu. Dobrze, trochę sobie ułatwiłem pracę, zdemontowałem cały ten akumulator, żeby dostęp był wygodniejszy. Mam nadzieję, że będę pamiętał, jak były przewody.
No i pozostałe tak samo, to już szkoda materiału, który potem i tak wyrzucę. No i co już na pewno wiemy, te wsówki i tak trzeba było przerobić, bo to kontakt jak wcale, więc żeby to już było pewne. I co się dzieje? Pierwszy bieg do przodu, jeździ, nic się nie dzieje, do tyłu, jeździ, nic się nie dzieje. Próbowane kilkanaście razy i działa. Natomiast sama próba, tylko już nie będę, bo już kilka bezpieczników spaliłem. Sama próba tylko włączenia biegu drugiego do przodu natychmiast powoduje wyrzucanie bezpiecznika. Wniosek z tego, że tutaj już mamy sprawdzone, jest ok. Te wszystkie kable tutaj były wcześniej posprawdzane, więc na pewno jest ok. Maskę możemy opuścić. I czeka nas sprawdzenie skrzyni biegów, tak? Tak to nazwijmy, skrzyni biegów. Pewnie już nie dzisiaj. Drugi materiał pewnie dokręcę jutro. Ale generalnie już wiemy, gdzie jest jakiś tam kolejny błąd do poszukania. No i ciąg dalszy tych zmagań. Co się do tej pory już udało. Wszystkie przyłącza do akumulatora są poprawione. Wszystkie wyłączniki, przełączniki są sprawdzone, że są poprawne. Ostatnie podejrzenie, jakie nam zostaje, to jest to, że poprzednik coś pomieszał w przyłączu tych przewodów. Do tego teraz spróbuję odrysować, odtworzyć schemat, przeanalizować, jak on powinien działać i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, jak być powinno. Troszkę żmudnej roboty, jakieś jedno ujęcie zrobię i wyłączę kamerę. Ok. To, co na pewno wiem, mamy na boczku dwa akumulatory, plus, minus, drugi odwrotnie, minus, plus. Przewody po kolei. Czerwony. Może po angielsku, żeby było łatwiej. Red, black, yellow i blue. I to się zgadza. Te przewody do wtyczki wchodzą w kolejności złącze w takim układzie.
i one wchodzą. Skrajny jest red. Tu jest black. Skrajny jest yellow. I blue idzie tu. To mamy rozrysowane. Mam nadzieję, że to widać w kamerze, że powstaje. Gdzie to jest? O, że powstaje taki schemacik. Ja sobie go potem przerysuję, żeby to było widoczne, czytelne. A teraz wróćmy tutaj do pracy. Tutaj skrajny. Wtyczki. Jest czerwony. Z czarnym. To się zgadza. Mam nadzieję, że widać. Widać. Stąd wychodzi red i black. Natomiast tu już następuje zmiana koloru, gdyż jest brązowy i niebieski. Skrajny jest niebieski. Black, a ten jest brown. I w ten sposób postępując spróbuję sobie zrysować cały schemat tego urządzenia. Mam nadzieję, że to pozwoli znaleźć przyczynę awarii. Na razie chwila przerwy. Nie jest to zbyt czytelne, ale to jest miejsce, gdzie serce, że tak powiem, tego układu elektrycznego, gdzie zbiegają się i rozbiegają wszystkie przewody. Tak więc stąd spróbuję je sobie porozmierzać. Co na pewno jest mi wiadome po dotychczasowych doświadczeniach. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. To serce składa się z dwóch dwuparowych przełączników. Jeden jest NC, drugi jest NO. NC, NO. I druga taka sama para jest, no, widać? Jest drugi wyłącznik. I teraz spróbuję te wszystkie punkty połączyć tak, jak one są w rzeczywistości, potem przemyśleć, czy tak powinny być. Dobrze. To, co do tej pory zrobiłem, czyli poprawiłem połączenia na akumulatorze, które były złe. Zrysowałem schemat połączeń, jaki był. Był on zły. Teraz tylko co mi zostało, to sprawdzić połączenia, sprawdzić działanie tych przełączników. To jest układ pierwszego biegu, czyli akumulatory 2 połączone na 6V połączone na 12. Przepraszam, 2 6V połączone na 6. Pierwszy bieg. Łączą nam dwa tylne i łączą dwa tylne. Przełączenie na tylny bieg, czyli uzyskujemy tutaj z dwóch 6V akumulatorów 12 V. Łączy nam przód. Tego nie trzeba sprawdzać z przodem, nie trzeba sprawdzać, ponieważ to jest mostek. I teraz z logiki tej mechanicznej wynika, że przełączanie przód-tył działa tylko na
pierwszym biegu, czyli w reżimie 6V. To jest pierwszy bieg do przodu i łączy. Też tył. Jak Chińczyk. Pałeczkami. Tył z tyłem. I załączenie wstecznego biegu. Przód z przodem. Ok, czyli mamy już ustalony pełną logikę działania. To sobie tylko szybko narysujemy. Już tych stron w tym zeszycie troszkę zarysowałem, dochodząc do OK. I teraz mamy tak. Przełącznik zmiany prędkości, czyli szeregowo równolegle. Jego logika działania jest taka, że na biegu pierwszym, czyli w reżimie 6V, układ połączeń jest taki. Normalnie zamknięte, normalnie zamknięte, normalnie otwarte, normalnie otwarte. Tu jeszcze jest mostek. I drugi przełącznik to jest zmiana kierunku jazdy. I on również jest w reżimie NC, NC, NO, 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 NC, NC, tutaj tak samo, NC, NC, NO, NO. I teraz, mając te wszystkie rysunki, które już powykonywałem wcześniej, w kilku podejściach, łącznie z tym, gdzie na pewno poprawny jest układ połączeń akumulatora. Tutaj to zrysowałem dobrze. Tu zrysowałem oryginalny układ połączeń, oryginalny, ten, który zastałem. I tutaj był błąd. Teraz pójdę sobie, ponieważ pada i co chwilka gaśnie światło, wyłączają mi prąd i włączają. Pójdę sobie usiąść wygodnie przy stole, przy kawce, ten schemat, który tu mam, połączyć z schematem z tym i z tym układem połączeń, i wtedy wrócę, popodłączam wszystko i będzie jeździło. No, nie ma szans, żeby nie. No i tak jak się spodziewałem, jedyną przyczyną awarii była jakaś niepoprawna naprawa. Układ połączeń poprawiłem, na koniec wrzucę zdjęcie, jak on powinien wyglądać w tej mojej wersji, żeby wszystko działało. I co mamy? Mamy pierwszy bieg do przodu. Mamy drugi bieg do przodu. Nie wiem, czy mi się układ wsteczny uda włączyć jedną ręką. O, będzie trudno. No, musicie uwierzyć, jest również wsteczny. Tutaj, żeby włączyć wsteczny, trzeba jednocześnie trzymać dźwignię i nacisnąć pedał. Jedną ręką nie umiem tego zrobić. Działa również wyłącznik, który jest w hamulcu. On oprócz tego, że hamuje, to odłącza zasilanie. Działa włącznik-wyłącznik. Bezpieczniki się nie palą. Akumulatory raz pracują szeregowo, raz równolegle. 6-12 V. Przyłącza na akumulatorach poprawione, także będą się dzieci cieszyć. A tak wygląda układ połączeń. Mam nadzieję, że to widać. Widać. Troszkę ciemno, troszkę nie chcę złapać ostrości. Od góry mamy zmianę biegunowości lewo-prawo, czyli plus minus. No, spróbuj wyostrzyć. OK. Brązowy to minus,
ten drugi plus. One są tylko skrzyżowane. Środkiem odejście, dwa białe na plus dwóch silników, dwa czarne minus dwóch silników. I na drugim przełączniku, coraz mniej widać, ale coś widać, jest zrobiony układ przełączania szeregowo-równoległego. Totalnie tu było namieszane, zupełnie inaczej przełączane. Ktoś tak długo łączył kabelki, aż nie uruchomił pierwszego i wstecznego. Drugi wyrzucał bezpiecznik, teraz jest to poprawnie. Tak to by wyglądało, gdyby ktoś kiedyś musiał podobną rzecz odtwarzać, to mam nadzieję, że te zdjęcia pomogą. Ok, to tyle. To tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia.